Kawał oczyszczacza, prawda? Viomi stworzyło swój pierwszy oczyszczacz powietrza, który jest ogromny, a my będziemy go dla Was recenzować. Zapraszam. Viomi to firma, którą najprawdopodobniej kojarzycie z odkurzaczy. Viomi V2 Pro, Viomi V3, Viomi SE to są ich najpopularniejsze produkty, ale od jakiegoś czasu we współpracy z Xiaomi zdecydowali się na stworzenie kolejnych produktów. Mamy tutaj właśnie oczyszczacz powietrza, który dzisiaj recenzujemy, odkurzacze pionowe, nawilżacze. Będzie tego całkiem sporo. Ten model, który dzisiaj recenzuję, to jest Viomi Air Purifier Pro. Bardzo potężna konstrukcja, jak sami możecie zobaczyć. Podobna do znanych od Xiaomi typu 3H, 2H Pro, aczkolwiek podobna, nie identyczna, bo w wyglądzie mamy sporo różnic. Tutaj ten przód tak naprawdę jest bardziej jednolity. Sama kratka u góry też mocno różni się od tych modeli Xiaomi. Jego waga to 9,5 kg, więc waży dużo i trzeba mieć trochę krzepę, żeby go przenieść. Wysokość to 65 cm, szerokość 32 cm. Jeżeli chodzi o jego wydajność, sam filtr wystarcza na około 3000 godzin. Później pokażę Wam, jak jest wielki i sami zrozumiecie dlaczego. Jego wydajność kadr na pyły to jest 500 m3 na godzinę, a na kadr formaldehydy 200 m3 na godzinę. Jeżeli chodzi o to, do jakich pomieszczeń się nadaje, no to są pomieszczenia w okolicach 60 m2. Większe on jest naprawdę na spore, bardziej bym powiedział, bardzo duże salony. Jeżeli macie duży dom, jeżeli macie biuro, jeżeli macie restaurację, to jest ten model oczyszczacza. Zamiast kilku mniejszych powinniście sobie sprawić właśnie coś takiego jak tutaj. Jeżeli chodzi o samo sterowanie, tutaj na przodzie widzicie wyświetlacz. Ten wyświetlacz nie jest dotykowy, ale posiada 4 przyciski po bokach, 2 z jednej strony i 2 z drugiej, do sterowania. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, po co jest Wam oczyszczacz powietrza i czy powinniście go posiadać w swoim domu, no to tutaj Was zapraszam serdecznie do naszych pozostałych filmów, gdzie recenzowaliśmy inne oczyszczacze powietrza. Viomi w tym modelu zdecydowało się dodać kilka fajnych funkcji, o których warto będzie wspomnieć. Zacznijmy od samego panelu z przodu. Na skrajnej pozycji mamy przycisk, który uruchamia albo wyłącza nam urządzenie. Tutaj z tej strony mamy UV, czyli uruchomienie światła, dzięki czemu nie tylko oczyszczamy powietrze, ale również je sterylizujemy, czyli zabijamy wszelkie bakterie, które mogą się tutaj namnożyć. Do UV mamy tutaj 3 lampy 0,2 W, czyli razem 0,6. Tutaj z tej pozycji to uruchamiamy. Nie uruchomimy tego z poziomu aplikacji póki co, ale mam nadzieję, że Viomi doda tą funkcję w przyszłości. Dalej mamy przyciski trybów, czyli w tym momencie mam tryb nocny, czyli jeżeli jest noc, no to on ma działać cicho i powiem szczerze, że działa stosunkowo cicho. Maksymalna jego głośność to jest okolice tam 65 dB. Przełączając kolejne tryby przez ręczne do automatycznych, to już słyszycie, że on jest w stanie naprawdę mocno Cię odpalić, ale potrafi też działać cicho. I opcja Wi-Fi, czyli sterowanie aplikacją, bo tym oczyszczaczem powietrza jesteśmy w stanie sterować z poziomu aplikacji Mi Home. Filtr w Viomi Air Purifier Pro jest gigantyczny. Tak jak Wam wspominałem, 3000 godzin, czyli to jest jego czas życia. Sam filtr kosztuje około 250 zł. Jak sami widzicie, jest ogromny. On tak naprawdę jest wielkości innego oczyszczacza powietrza. Widać, że to jest konkretna konstrukcja. On jest 4-warstwowy. To jest filtr HEPA, więc bardzo wysokiej jakości. On jest w stanie zatrzymać wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i bardzo dobrze oczyszcza nasze powietrze. Tam są okolice 99,7% wydajności, więc nie mamy żadnej wątpliwości, że będzie działało bardzo dobrze. Kolejnym ciekawym dodatkiem w tym oczyszczaczu jest neutralizacja owadów. I tego w życiu bym nie przewidział w oczyszczaczu powietrza, ale nie, Viomi stwierdziło, że dorzuci taki feature. Tutaj widzicie taką małą zaślepkę, którą jak otworzymy, to owady wlatują nam tutaj, na przykład komary, są, no cóż, mordowane przez nasz oczyszczacz, a w tej oto
szufladce możemy je znaleźć. Nawet jeden padł. Widzę, że to jest komar. Mimo wszystko, mimo że robimy tą recenzję w grudniu, to udało się jednego jakimś cudem znaleźć. Co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ale nie do końca przemyślanym. Po pierwsze, to jest manualne, czyli musimy sobie przesunąć. Nie wiem, czy to jest jakoś wybitnie wygodne, żeby chodzić za niego. A po drugie, żeby dostać się do tej szufladki, musicie rozmontować cały tył oczyszczacza, tak jakbyście montowali filtr. Więc bardzo fajny feature, ale trochę nie do końca dobrze zrobiony. Aplikacją, którą sterujemy naszym oczyszczaczem, to jest aplikacja Mi Home, bardzo dobrze znana właścicielom urządzeń Viomi czy Xiaomi. To, co mi się podoba przy Viomi, to mimo, że urząd wykorzystuje Mi Home, to robi to trochę po swojemu i ten wygląd urządzeń jest inny. Mi się bardziej podoba, jest jakiś taki nowocześniejszy. Możemy bardzo wiele rzeczy zrobić w tej aplikacji. Możemy ustawić siłę działania, możemy ustawić to, czy mamy włączyć, wyłączyć ekran. Widzimy aktualny poziom zanieczyszczenia. Możemy wyłączyć jego dźwięki. Widzimy zużycie filtra. Możemy ustawić czas, w którym Viomi ma się uruchomić. Mamy też opcję wszystkich automatyzacji, czyli połączenia z zewnętrznymi urządzeniami, które są związane z ekosystemem Xiaomi, na przykład z czujnikiem jakości powietrza zewnętrznym, dzięki czemu uruchomimy oczyszczacz wtedy, kiedy widzimy, że na zewnątrz zaczyna się pogarszać powietrze. Możemy go też połączyć z kontaktronem, czyli czujnikiem drzwi i okien i wyłączyć urządzenie, kiedy otworzy się okno albo drzwi obok niego, żeby nie czyścić całej okolicy, mimo że ten model byłby w stanie wyczyścić pewnie całą dzielnicę i dałby radę. Podsumujmy sobie ten oczyszczacz. Jest on bardzo wydajny, ale jest to wersja Pro, więc nic mniej byśmy nie oczekiwali. Ale jeżeli macie, tak jak wspominałem, duży dom, duże jakieś pomieszczenie, bo pamiętajmy, że oczyszczacz raczej per pomieszczenie niż per całe mieszkanie, no to będzie się on sprawował idealnie. Viomi był innowacyjny. Stwierdziło, dorzucimy światła UV, dorzucimy tą zapadkę na owady, więc nie jest to nudno. Sam design też jest trochę inny niż urządzenia Xiaomi. Mi się podoba, jest bardziej spójny, więc ogółem bardzo na plus. Kilka rzeczy takich nieprzemyślanych, jak ta szufladka, o której wspominałem, jak to, że musimy uruchamiać to ręcznie i to, że część opcji ciągle jest tylko i wyłącznie dostępna z poziomu tutaj tych dotykowych przycisków, a nie aplikacji. Ale myślę, że Viomi jakąś aktualizację wprowadzi, że będzie można to wszystko robić z poziomu aplikacji. Ogółem bardzo dobry krok. Jak na taki pierwszy oczyszczacz idą w dobrą stronę moim zdaniem. Ja jestem z niego zadowolony. I polecam go, jeżeli szukacie faktycznie dużego oczyszczacza. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał. Raz jeszcze subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie nasze filmy. Z każdego subskrybenta się cieszymy. Na każdy komentarz staramy się odpowiedzieć w ciągu 24 godzin. Czasami się nie uda, ale w większości przypadków się udaje. No i zapraszam Was do naszych pozostałych recenzji. Mamy też kilka innych recenzji oczyszczaczy, do których możecie pójść. Mamy kilka recenzji sprzętów w Viomi, więc na pewno coś znajdziecie na naszym kanale. Dzięki i do zobaczenia.